Słuchajcie, nadeszła wiekopomna chwila, w której postanowiłam zdipotować moje paletki dziewiątki. Jakiś czas temu postanowiłam rozbroić moją paletę z Be Perfect Cosmetics i przełożyłam sobie ulubione cienie do mniejszej paletki i to był fantastyczny pomysł i świetne rozwiązanie, bo teraz używam jej częściej, zajmuje mi mniej miejsca w... Co to jest? Szafka. I pomyślałam, że gdybym może rozbroiła te dziewiątki z Glam Shopu, to też zajmowałyby po prostu mniej miejsca, bo ich trochę jest, a tu mam jeszcze kolejne dwie, więc zajmują tutaj trochę przestrzeni. Po drugie też trudniej jest je używać, kiedy chcę użyć żółtego cienia i czerwonego i tak dalej, to otwierać każdą paletkę z osobna jest to po prostu niewygodne i większość z tych paletek jest już niedostępna, bo gdyby one były dostępne, no to mi się przydaje, żeby pokazać Wam, czego używam konkretnie, że używam tej palety i tego cienia, a że one są praktycznie już niedostępne w sprzedaży, to myślę, że mogę spokojnie je rozbroić i wrzucić do jednej czy do dwóch palet i mieć po prostu wszystkie w jednym miejscu. Poukładam sobie kolorkami, więc wizja jest po prostu cudowna. Wybaczcie za moją fryzurę, ale byłam przed chwilą na dworze odśnieżać schody. Także tak trochę średnio wyglądam. Anyway, te paletki pójdą do dipotowania. Myślę, że zostawię sobie na razie te dwie, które denkuję, żeby po prostu na zdjęciach też się fajnie prezentowały i żeby po prostu było widać te postępy, bo robiłam zdjęcia w paletkach, więc na razie może te sobie zostawię, ale te chciałabym włożyć do jednej czy dwóch palet. Tutaj przygotowałam sobie kilka takich magnetycznych paletek. Tutaj mam z Melchiora, tutaj mam z Glam Shopu jeszcze dostępną, więc zapraszam do kącika chemika. Także co robi Sysia w niedzielne przedpołudnie? Świetnie się bawi we własnym towarzystwie. To są paletki, które chciałabym dzisiaj zdipotować. Mamy morelową, cytrynadę, niebieski 2020, w zielone, paprykę i Glam w Moro. I słyszałam, że tych paletek z Glam Shopu nie trzeba tak rozbierać aż po prostu do flaków, tylko wystarczy naciąć je tutaj troszeczkę i powinny te cienie ładnie wychodzić i one ponoć są magnetyczne. Taka rada jednej z moich widzek, więc spróbujemy w ten sposób. Trochę boję się tej palety rozbrajać z tego względu, że ona się tak sypie, to jest tak intensywny pigment, że boję się, że tutaj nic z niej nie zostanie, ale tak czy siak chcę spróbować, także lecimy. To może tą niebieską zostawię sobie na koniec, a zaczniemy od tych jaśniejszych, żeby też tak się strasznie nie ubrudzić, więc lecimy sobie z cytrynadą. Trochę mi się ręce trzęsą od tego odśnieżania, powiem Wam, że ciężki śnieg, bo mokry i tak trochę mi ręce latają, ale spróbujemy sobie tak zrobić właśnie jak radziła jedna z widzek. A, tu jest magnes, to musimy z drugiej strony jednak polecieć. Spróbujmy sobie z jedną, a potem zobaczymy. I powiem Wam, że ja lubiłam te dziewiątki, właśnie taką formę, ale jak już wiem, że one nie są dostępne też w sprzedaży, to mam jakby większą motywację, żeby się, że tak powiem, ich pozbyć w takiej formie, żeby mieć taką po prostu kolorową, fajną paletę do używania. Chyba troszkę... O, czekajcie, patrzcie. Muszę ostrożnie, żeby nie popękał mi ten cień. No i zobaczcie, udało się jednego już wyciągnąć. Potem sobie to poczyszczę, ale sprawdziłabym sobie, czy faktycznie jest to magnetyczne. Tak jak przerabiałam sobie tą paletkę i ja je przykleiłam na klej do rzęs, tak one cały czas są do tego kleju przyklejone. O, jest, super, fantastycznie. Troszkę poprawiłam światło, tu może się odbijać, ale jest troszkę jaśniej, więc chyba będzie lepiej. Takie filmy zawsze są out of my comfort zone, bo zawsze są jakieś ustawienia, których nie znam i muszę rozkminić, jak tutaj wszystko poustawiać. I jakby się tutaj dostać do tego... Widzicie, jakoś tak stresuje mnie bardziej chyba w ten sposób otwieranie tej palety. Chyba zrobię to w standardowy sposób, więc ten sobie odkładam tam wyżej. A tutaj sobie spróbuję tą paletkę. Za bardzo mi się łapy trzęsą, więc chyba wolę w tradycyjny sposób. Najpierw otworzyć ją tutaj. W ogóle to jest mega satysfakcjonujące. No, powiem Wam, dobry klej. Porządnie to wszystko jest sklejone.
Naprawdę. To jest takie satisfying, I love it. Teraz sobie ściągamy to. O, tu jest taka folijka. Widać, jest z wierzchu delikatna. To w sumie będę mogła sobie te folijkowe rzeczy wyrzucić do zmieszanych, a taki kartonik normalnie do papierów, nie? Do makulatury. No zobaczcie, tu jest taka... widać, że jest osłonięte to wszystko folią. Tu wyciągam magnesiki. Oczywiście to jest już kwestia... O, jak się złączyły! Kwestia opcjonalna po prostu, żeby móc to zrecyklingować. Dobra, recyklingiem zajmę się później. Ja chcę teraz rozbroić tą paletkę. Do rzeczy, Sysia, do rzeczy. O, i tu mi się teraz ładnie odsłoniło. Pyk. I jest. Dzień dobry. I love it. Tak mi się wydaje, że jest najbezpieczniej, żeby usunąć tą warstwę, która tak okala ten cień, tak żeby móc ładnie wejść pod spód tym nożem. Tu będzie pewnie trochę ciężko to usunąć, bo to jest tak dobrze przyklejone, więc nie wiem, jak mi się to uda, ale tym się zajmiemy później. Zobaczcie. O nie, troszkę mi pękł. Tak właśnie czułam, że jak tak zrobię, to mi pęknie. Wolę jednak pozbyć się tych części tutaj. Na te matowe trzeba mocno uważać, bo one są naprawdę bardzo kruche. O, widzicie? Tutaj też tak leciutko, średnio wy widzicie, tutaj nic nie widzicie. O, tak lekko pękają, więc trzeba uważać na nie. Ważne, żeby nie zacząć za szybko podważać. Czyli, poczekajcie, najpierw tutaj dojdę. O, czyli nie wsadzamy noża tu i już staramy się podważać, tylko trzeba najpierw tak porządnie go włożyć, tak pod całą powierzchnię i dopiero podważyć. Bo jak zaczniemy wcześniej podważać, to właśnie on może zacząć pękać. Więc taki protip od eksperta, Sysi, bo przecież ja już tyle tego robiłam w życiu, że się znam jak nikt, jak prezydent Duda na języku angielskim. I to samo tu, czyli podważam porządnie. O, i dopiero podważam. Także masło maślane. I ciach. Ok, pierwsza paletka zdipotowana. Ten klej z odrobiną kartonu chyba będzie najłatwiej tak zdrapać, bo tego i nie idzie zerwać, bo tu jest naprawdę porządny klej, ale widzę, że ładnie schodzi, jak w ten sposób nożykiem sobie to kroję. Obieram po prostu, więc tak chyba też zrobię, ale muszę się skupić, żeby się zaraz nie chlasnąć tym nożem. Także niepełnoletni, tylko pod nadzorem rodziców. O! I fajnie mi to zeszło. Chyba usunięcie tego kleju to był najbardziej pracochłonny proces i jeszcze bardziej mi się przez to łapy trzęsą, ale postanowiłam sobie podpisać te cienie, po prostu nazwy takim, wiecie, wodoodpornym pisakiem, żebym jednak mimo wszystko tam jakoś tam kojarzyła te kolory, w razie gdybym miała potrzebę Wam powiedzieć, co to jest za cień, czy co to jest za kolor, więc cytrynatkę mamy już z bańki. Lecimy dalej z morelową. Piękna jest, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych paletek z tych dziewiątek. Ten klej jest naprawdę, naprawdę mocny i muszę Wam powiedzieć, że jak rozbrajałam tą paletkę z Be Perfect Cosmetics,
to była ona zdecydowanie dużo gorszej jakości, jeżeli chodzi o klej, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o wypraski. Te są metalowe, tamte były aluminiowe. Ten klej tutaj trzyma naprawdę bardzo dobrze i w ogóle ciężko było stąd ten klej zdrapać. Ciężko jest rozkleić te paletki, więc one naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, to fantastyczne są. Tu włożyłam już paznokcia, więc lekko ucierpiał, ale mam nadzieję, że się nie rozsypie. O nie, chyba nie nagrywałam, a miałam takie satysfakcjonujące tutaj zdzieranie. Ach, peszek to peszek. W każdym razie rozbieramy dalej cienie. Postaram się je ułożyć tak jeden przy drugim, żeby potem nazwy mi się nie pomyliły, bo specjalnie sobie zostawiłam tutaj, zobaczcie, taki kawałek z nazwami, żebym nie musiała później szukać w internecie, jak one się nazywały. Ten już był raz sprasowywany ponownie, widać, więc tutaj też jest ryzyko, że gdzieś tam mi się rozwali, ale o, klej sobie usunę za chwilę, lecimy dalej z paletką w zielone. Tu w ogóle ciekawostka, to była moja pierwsza paleta z Glam Shopu, jaką kupiłam. Właśnie pierwszymi w ogóle były 9, ale ta była pierwsza, w której się zakochałam i musiałam ją po prostu kupić. I nadal uważam, że jest bardzo, bardzo ładną paletką. No naprawdę, ten klej to jest mistrzostwo świata. Sprzedam paletkę. Ząg. O, ale satysfakcja! O, co ja zrobiłam? O nie. Ta-da! Teraz Glam w Moro. Też zielenie, ale takie zgniłe i brzydkie. Kocham takie brzydkie kolory. O matko, no ta była tak mocno sklejona, że już myślałam, że jej nie rozkleję. Po prostu masakra. Ten klej jest nie do po prostu pobicia. A nie. Okej. Nazwy zostały.
Ten troszeczkę ucierpiał, tutaj mi się skruszył, ale nie popękał. Teraz lecimy z papryką. Jak widzicie, wjeżdżają nowe techniki krojenia i plastrowania paletek. O, masakra. Here we are. Tu będzie ciężko. Będzie ciężko schodzić. O, zobaczcie, jak jest mocno przyklejona. Jakoś się udało, ale ledwo, ledwo, naprawdę. Zdipotowałam jeszcze tą niebieską paletę, ale poza kamerą, bo już bateria mi się rozładowywała i chciałam też trochę pogasić te światła, bo aż za dużo tych świateł z każdej strony i aż się źle czułam. Więc mam wszystko zdipotowane. No i co? Pousuwałam sobie te kawałeczki tekturki i kleju. To było bardzo pracochłonne, aż mnie bolą paluchy, także wybaczcie w ogóle, jak moje paznokcie wyglądają, ale już nie chcę teraz tracić czasu na ich doczyszczanie. To był najbardziej pracochłonny proces, ale znalazłam sobie taki sposób, że tym płynem spryskiwałam sobie tutaj z wierzchu to wszystko. To mi rozmiękało, więc mogłam te kawałki tektury ładnie sobie zeskrobać nożem, a klej ściągałam sobie płynem dwufazowym, po prostu jak nałożyłam sobie na mokrą chusteczkę tego płynu dwufazowego i tak mocno pocierałam w jedną stronę, to on się fajnie rolował, no i udało mi się wszystko zdipotować, także teraz najprzyjemniejszy moment tego całego wydarzenia, czyli przekładanie wszystkiego do palet. Mam tutaj takie dwie paletki z Melchiora, ta jest czysta, ale tak ją lekko przetrę, ale ta widzę, że była nieczyszczona. Zobaczcie, jaka brudna, masakra. I w ogóle ten płyn Viva Forever z Banger Head to jest złoto. On jest po prostu, to jest teoretycznie do mycia pędzli, dezynfekcji, ale on tak genialnie rozpuszcza wszystko, że właśnie do czyszczenia takich rzeczy, jakichś małych po eyelinerze pędzelków, czy właśnie do czyszczania kosmetyków, paletek, to jest złoto. Zmiana planów, zwolniłam jednak większą paletkę z Glam Shopu, to było niedużo cieni, więc przerzuciłam je do mniejszej i wrzucę sobie tutaj te kolory, bo tutaj zmieści się 20, więc musiałabym mieć w zasadzie 3 paletki, a do tej więcej, więc może zmieszczę się w 2. I w ogóle chciałabym się pozbyć tego cienia, to jest granat hukowy. Powiem Wam, że to jest tak problematyczny cień, chociaż przepiękny, on ma naprawdę przepiękny kolor, ale to jest tak intensywnie napigmentowany cień, że nie da się go po prostu używać. On się sypie, on się tak pyli, że ja ten cień potem mam na czole, na brodzie, na włosach, wszędzie i sypie się w ciągu dnia, więc tego się pozbywam. I jeden z cieni o nazwie Sukulenty wrzucam sobie do takiej matowej, małej paletki, bo tu już mi zabrakło miejsca, ale zobaczcie, mamy to. Zaraz to sobie jeszcze ładniej poukładam, ale wszystko się pięknie zmieściło w 2 paletki. Tu jest taka bardziej ciepła, a tutaj zielono-niebieska, no po prostu jest satysfakcja. Tak ostatecznie prezentują się palety. Do tej postanowiłam wrzucić troszeczkę zieleni z tej strony i niebieskiego się pozbyć, bo tutaj w ogóle mi nie pasował, a te takie jasne zielenie jak najbardziej właśnie do żółci. A druga prezentuje się w ten sposób, więc jest taka brudno-zielono-niebieska. No myślę, że jest to bardzo satysfakcjonujący widok, mi się bardzo... O, świetnie, właśnie jeden mi spadł, ale on mi się już rozkruszył, jak go dipotowałam. Chciałam sobie przełożyć go i on tak w całości wypadł. No dobra, no to wraca w takim razie do łask ten cień stąd. Ten bardzo podobny kolorystycznie. One są bardzo kruche i bardzo delikatne, więc naprawdę trzeba uważać, żeby sobie nie zrobić z nimi krzywdy. O, ten tutaj też już mi tak częściowo wypadł, więc no, także tak prezentuje się moja skończona robota. Dajcie mi znać, czy Wy
też dipotujecie swoje paletki i jak Wam się podoba efekt końcowy. Powiem Wam, że jestem mega zmęczona. Tu mam wszystko pospinane, bolą mnie palce, bolą mnie ręce, boli mnie skóra na kciukach. Zmęczyłam się mega, aczkolwiek uwielbiam takie manualne rzeczy robić, także z jednej strony miałam przyjemność, a z drugiej strony jestem już trochę zmęczona. Także słuchajcie, lecę odpoczywać odwłokiem na kanapie. Życzę Wam miłego dnia, do następnego, pa pa.